Dzień dobry moi drodzy, Kanata Kategorii z tej strony. Dzisiaj zapraszam Was na vloga, w którym opowiem moją drogę do prawa jazdy. Długo się do tego filmu przygotowywałem i również zastanawiałem się, w jakiej formie mam ten vlog nagrać. Ostatecznie stwierdziłem, że zrobię w formie Q&A, gdzie będzie plansza wyświetlająca dane pytanie, a po niej pojawi się odpowiedź na każde pytanie. Jeżeli chcecie zobaczyć, serdecznie zapraszam do oglądania. Ponadto na moim blogu znajdziecie pełną wersję i bardziej rozbudowaną, a linki znajdziecie w opisie pod filmem. Aby nie przeciągać z tym wstępem, zaczynamy. Zrobienie prawa jazdy zajęło mi 52 dni, uwzględniając kursy, egzaminy wewnętrzne i egzaminy państwowe, licząc również nawet przerwy między tymi etapami. Na swój blankiet czekałem 2 tygodnie. Liczę od momentu zdania praktycznego egzaminu państwowego do dnia odebrania tego blankietu w starostwie. Egzaminy wewnętrzne zdałem za drugim razem. Za pierwszym razem nie udało się, bo miałem 66 punktów na 74, a za drugim miałem 71. Egzaminy wewnętrzne miałem jednego dnia, więc za drugą próbą się udało. Jeśli chodzi o egzaminy państwowe, to teoretyczny zdałem za trzecim razem. Podchodziłem kolejno 30 grudnia, 5 i 7 stycznia. Natomiast praktyczny zdałem za pierwszym razem i o dziwo miałem już na drugi dzień, czyli dzień po zdanym egzaminie teoretycznym. Pierwsze jazdy rozpoczęły się od klasycznego pytania, które zadawane jest każdemu kursantowi, czyli czy kiedykolwiek jeździłem samochodem. Moja odpowiedź brzmiała tak, że 2 razy zdarzyło się jeździć samochodem z manualną skrzynią na krótkim odcinku w lesie. Po tej dwukrotnej przygodzie stwierdziłem, że nigdy więcej nie zasiądę do samochodu z manualną skrzynią. Dlatego wybrałem kurs na samochodzie z automatyczną skrzynią. Czy kupowałem samochód po zdaniu egzaminu na prawo jazdy? Pewnie, że tak. Kupowałem dokładnie 2 tygodnie po odebraniu blankietu prawa jazdy w starostwie. Jak się przygotowywałem do egzaminu na prawo jazdy? Oczywiście w Wordzie. Jak się przygotowywałem do pierwszej próby, to uczyłem się w internetowym kursie, bo miałem kod promocyjny na 3 miesiące i sobie ćwiczyłem przed samym egzaminem. No się nie udało. Za drugim razem ćwiczyłem jeszcze za pomocą aplikacji w telefonie. Również się nie udało i jak za trzecim razem mój ojciec powiedział taką fajną radę, żeby zrobić serię kilku testów i zrobić godzinę przerwy i właśnie ta rada pomogła i przyczyniła się do zdania egzaminu teoretycznego. Do egzaminu praktycznego kompletnie się nie przygotowywałem, choć miałem ostatnie 3 godziny, które pozwoliły mi poćwiczyć wszystko, co jest potrzebne na egzamin państwowy w Wordzie i to sprawiło, że byłem świeżo przygotowany i zdałem egzamin za pierwszym razem. Co sądzę o prawie jazdy? Sądzę, że zrobienie prawa jazdy spowodowało, że uzyskałem większą mobilność, większe pole do popisu. W ewentualnych sprawach chętnie pomogę, podjadę po cokolwiek i tak dalej. I to tylko na dobre wyszło, więc dzięki temu bardziej rozwinąłem skrzydła i dalej się nie poddaję. Czy planuję inne kategorie? To jest dobre pytanie, ponieważ rozważałem pójście na kurs prawa jazdy na motocykl, ale na kategorii A1 bądź A2. Jeśli miałbym się zdecydować, to na pewno zrobiłbym drugi sezon. Kurs wyglądał w ten sposób, że w środę i czwartek miałem teorię, a od poniedziałku do piątku miałem kurs praktyczny. Właśnie w środę i czwartek miałem łączone praktykę z teorią i jeżeli zostało
pewna ilość czasu, to właśnie było dokończony ten kurs praktyczny danego dnia. Na kursie praktycznym najbardziej podobała mi się atmosfera, to, że instruktor tłumaczył mi dokładnie dany element na egzaminie państwowym, a najbardziej na kursie mi się podobało to, że podczas 8 jazd ruszyliśmy w trasę do Torunia i z powrotem. Właśnie najbardziej tę jazdę wspominam. Na praktycznym egzaminie państwowym miałem do sprawdzenia światła pozycyjne i poziom oleju silnikowego. Praktyczny egzamin państwowy zajął mi 32 minuty. Na egzaminie praktycznym popełniłem 4 błędy. Dotyczyły to zmiany kierunku w prawo, omijania, respektowania w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego oraz techniki kierowania pojazdem. Oczywiście może nie wiedziałem, ale taki błąd dostałem. Jaka była reakcja rodziny na to, że egzamin państwowy praktyczny miałem już na drugi dzień? Moja matka była troszeczkę przerażona, że za szybko mam ten egzamin, że nie uda się opanować, ale jak się okazało, po egzaminie było już po wtokach i wiem, że zdam, bo byłem świeżo przygotowany do egzaminu, a miałem ostatnie jazdy do wykorzystania, więc je wykorzystałem przed samym egzaminem i opłaciło się to ryzyko, również ze względu na to, że nie bałem się jakichkolwiek wyzwań. Podczas badań lekarskich sprawdzono mi glukozę, równowagę, wzrok. Były takie testy polegające na dopasowaniu brakującego elementu do powyższych obrazków. Trzeba było dopasować liczbę do drugiej liczby. Były także testy na reakcję, czyli na przycisk i na pedał nożny i stukanie przycisków w ciągu 60 sekund. Wyrobienie PKK zajęło zaledwie 5 minut. Wypełniłem wniosek, dołączyłem aktualne zdjęcie, bo robiłem przed badaniami i jak rozpoczęli wyrabiać PKK, poszedłem do kasy, by zapłacić za wyrobienie blankietu prawa jazdy, czyli 100 zł i 50 groszy. Jak przychodzę z powrotem do pokoju, gdzie składałem wniosek, to od razu PKK było gotowe do odbioru. Ile wyszło za to wszystko? Badania lekarskie 200 zł, kurs 2450 zł, egzaminy teoretyczne 90 zł, czyli 3 próby po 30 zł, egzamin praktyczny 140 zł, podstawienie samochodu na egzamin państwowy 150 zł, plus jeszcze blankiet prawa jazdy 100 zł i 50 groszy. Razem wyszło 3130 zł i 50 groszy. Kurs robiłem w szkole jazdy Speed na ulicy Władysława Broniewskiego 10 na osiedlu Błonie w Bydgoszczy. Jeżeli chcecie zobaczyć wersję tekstową mojej drogi do prawa jazdy, serdecznie zapraszam do czytania na moim blogu, linki macie w opisie. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się następnym razem.